Jeszcze 30, nie 28, jeszcze 28 i otwieramy szampana. I będzie milion, jest 26. Te! 27, wracaj tu z powrotem. 28. Też koniec z tymi żartami głupimi. My wszystko ustawiamy. I to taka okazja zobaczyć Pawła w basenie. Chcieliśmy z Pawłem popróbować czegoś, ale to tak źle wygląda wszystko. Nie, no tak jest. No, pan żabę obiera? Patrzcie sobie jest toalecia. Głównym sponsorem kanału jest marka SFD Suplementy Diety Najlepsze na rynku. Użyj kodu WOJOWNIK10, aby dostać 10% zniżki. Sponsorem kanału jest wypożyczalnia samochodów. Odkryj auto działające na terenie całej Polski oraz w Hiszpanii. Na hasło WOJOWNIK10 dostaniecie 10% zniżki. Partnerem kanału jest marka Enteros Gel, innowacyjny preparat, wyrób medyczny, który wspiera naturalne procesy oczyszczania organizmu. Partnerem kanału są Blendigo i Szaf, niezawodne urządzenia do domu i w podróży. Użyj kodu WOJOWNIK20 i zyskaj 20% rabatu. Siemanko, witam serdecznie z Dżakarty, czyli stolicy Indonezji. Z czwartego największego kraju, najliczebniejszego kraju, który jest na świecie, w którym żyje między 270-280 milionów ludzi. Znajduje się 17,5 tysiąca wysp, z czego 6 tysięcy jest zamieszkane. No, kosmos po prostu. W samej Dżakarcie i aglomeracji 30 milionów ludzi. Czwarte najliczebniejsze miasto świata. Jedziemy właśnie na Fatahillah Square. Tak jak Wam mówiłem w poprzednim odcinku, tutaj kiedyś byli Holendrzy. Oni kolonizowali tutaj i zostawili po sobie trochę. Także idziemy zobaczyć właśnie, jak wygląda ten plac, jak wyglądają te budynki, które właśnie jeszcze po nich zostały. No i później troszkę pozwiedzamy. Zapowiada się bardzo fajny dzień. Na szczęście słońce bardzo nie praży, bo wczoraj było na maksa gorąco. Dzisiaj jest trochę lepiej i zapowiada się fajnie. Oglądajcie, a kto jeszcze nie subskrybuje, zostawcie subskrypcję, bo jestem już bardzo bliski miliona. Trzeba przyjść, bo widzę, że street foodu dość sporo tutaj. Tak jak wczorajszy street food trochę nie wypał był, także musimy dzisiaj to sobie nadrobić jakoś. No i wchodzimy tutaj na ten plac. No i pierwsze, co się rzuca po Holendrach w oczy, rowery. Czytałem o to, że to miejsce wygląda zupełnie inaczej niż reszta miasta. No i faktycznie, ja się czuję bardziej, jakbyśmy byli w Europie, a nie w Indonezji, nie w Dżakarcie. Wczoraj As zgubił mikrofon, nie mamy drugiego, także będzie musiał gadać cały czas i tutaj tak się przytulać i gadać coś. Bo tak mi Paweł, w Bangladeszu było dobrze? No, ty mi będziesz szkodliwe jeszcze za to płacił. Za mój uszczerbek na zdrowiu i życiu. Na razie jeszcze ci się nie zjedzie, to dopiero wszystko przyjdzie. Nie, ej, tam musimy iść. Nie, ale tak naprawdę, no dajcie znać w komentarzach, czy Bangladesz wam się chyba podobał, co nie? No, mi też. Z jednej strony tak, a po drugiej stronie tak. O, tutaj też jest stary, pokolonialny budynek, który akurat opuszczony. Eleganckie ławeczki. Ja wiem, że nie widziałem takich. Dobra, wiem, że odcinek dzisiaj będzie o street foodzie, ale do restauracji też chcemy jakiejś dobrej pójść. O, a ta miała 4,9 opinia. To jest podobno przepyszne jedzenie. To idziemy zobaczyć. Hello. Wow. Ale ładnie. O, jaki smok. Patrz do góry. Ale to jest fajnie zrobione.
Dobra, zamówiliśmy z Pawłem mocną akcję. Już 16. Ale to nic. Ja nic nie zamówiłem, ja jestem na wakacje. To nic, bo tak naprawdę to miasto najładniejsze jest po zmroku dopiero. Jak wszystko zaczyna świecić pięknie. Nie, ale o 5 możemy pojechać właśnie na rooftop na zachód słońca, którego wczoraj nie widziałeś. Akurat weźmiemy powerbanka. Wczoraj oczywiście, jak byliśmy na rooftopie, to zostawiliśmy powerbanka. Nie zostawiliśmy, tylko ty zostawiłeś. Ty, on wszystko, co on zdupi, to wszystko my. A jak coś mówi, to mówi, a jak coś nie zrobi, to mówi ja. Nie? No. Paweł, bo my jesteśmy teamem. Ale tylko w dobrych rzeczach. Teamem Double Trouble. O, Paweł, bierze jajo normalnie. Fuj. Dobra, próbujesz? Ja nagrywam. Co? Próbujesz, ja nagrywam. Street foodu nie, tego tu nie. Co za pani tu sprzedaje? A, pieniądze wymienia. Nie no, Paweł jak u siebie. Fajnie, tu mają kapusty. Wow. Chodź, ile siada wymieniają. Idziemy tutaj. Tędy dojdziemy na Chinatown, który wam mieliśmy pokazać wczoraj, ale się nie udało. No, po drodze widzę, że dużo ciekawych rzeczy sprzedają. O, tutaj jak się idzie przez to Old Town, no to jest naprawdę old. To jest taka przepaść, jaką widać między tym centrum nowym, a tym, jak wygląda to stare miasto. Dwa różne światy, totalnie. No i jeszcze później, dobra, jeszcze jest trzeci później. Slumsy, te slumsy wszystkie. No powiem wam, że takich slumsów jak wczoraj widzieliśmy, jak z drona, to takich nie widziałem chyba jeszcze nigdy wcześniej. To ja już wiele w życiu widziałem, ale tam było naprawdę bardzo, bardzo mocno. No to jest jedno Chinatown, ale my wieczorem jeszcze będziemy na innym takim Chinatown. Jest więcej Chinatown niż w Chinach. No, wejście jest naprawdę ładne. Ale to później wieczorem, gdzie będziemy, to tam są takie też ładne budowle. W ogóle coś tu pojemy, nie? Ale to street foodu. Wbijamy tutaj? Ale są wodne. Kurde, to musi być całkiem fajnie wieczorem. Jak te wszystkie, te lampiony wszystkie świecą. Tak, w szachy pykają. Chcieliśmy z Pawłem popróbować czegoś, ale to tak źle wygląda wszystko. Nie no, tragedia. Jeśli właśnie nie proszę, nie chcę źle mówić, ale w Bangladeszu to street food wyglądał lepiej. No zdecydowanie. To jest naprawdę brzydko. Nie każdy oczywiście, żeby nie było. Ale dużo street foodów tam wyglądało tak, że my próbowaliśmy. A tutaj to w większości miejsc to ja się brzydzę po prostu. Mimo tego, że miasto dużo czystsze. Co to jest w ogóle to? To mnie zastanawia też. O, ślimaki. O, pan żabę obiera. Żabie łódka. A jadłeś żabę kiedyś? Nie jadłeś? Jadłem we Francji. Naprawdę spoko to jest. Śmierć w niektórych miejscach, tak samo jak w Bangladesz. Wiecie co, że naprawdę dziwne rzeczy tu widzieliśmy do zjedzenia. Przed chwilą było tak. Znaczy dobra, to w Tajlandii też można zjeść, czyli flak kurzy na patyku i na grillu. Była świńska skóra, taka surowa, po prostu nabita też na szaszłyk i na grilla. I do tego jeszcze było... Czekajcie, co tam jeszcze było? Aha, skóra z kurczaka, taka zrobiona z niej takie jakby frytki. Nie wiem, czy tak mogę powiedzieć. Ja wiem, że każdy powie, że to w sumie nic dziwnego. No, znaczy dobra, flak kurzy to jest dziwne, no nie ma co gadać. Ale w Tajlandii też to jedzą. W ogóle w Tajlandii też jedzą kurze kupry i na przykład Paweł kiedyś sobie zjadł. Co? Kurzy kuper. Pamiętasz z grilla? Nie zjadłem, Zjadłeś. Połknąłem. Ale było tak. Je? Mówię jak, co to są chrząstki jakieś? No, a to było na szaszłyk, I tak, mnie w konia. mama na to patrzy, na Pawła, na szaszłyk, na Pawła, mówi, przecież to kurze dupy, te kuperki. Oni tam wszystko jedzą tak naprawdę, bo pewnie dlatego, że to ma chrząstki i pewnie jest zdrowe bardzo. Mnie
naciągało przez kolejne 3 tygodnie, jak co ty pomyślałem. Że coś takiego w ogóle do ust sadziłem. O, jeszcze pewnie brudny. O, strany jest. Oj. Jeszcze z włosami, takie z piórami, oj. Nie, no ale nie myślcie o Pawle źle, ale lubi testować różne rzeczy do jedzenia. To jest szkoła przetrwania. Jestem fetyszystą. Oj. To jest szkoła przetrwania, powiedział, że przetrwa w każdych warunkach. No ale cóż, no jego sprawa. Stacja benzynowa. Nie wiem, zaraz powiem. Jak w Tajlandii sprzedają na butelki. No i dobra, przyszliśmy chyba pod główne miejsce w całym mieście, czyli Monument National, czy Monument National. No, ale też nazywają to Monas. Powstał w 1945 roku, jak Indonezja odzyskała niepodległość. Ten pomnik ma 132 metry. Tam, jak widzicie, na samej górze, pod ogniem, jest taras widokowy, gdzie całe miasto dookoła można zobaczyć. Czekaj, zrobię ci zdjęcie, nie? Poczekaj. Daj tak patrzę. Czekaj. Co głupiego zrobiłeś? No bak coś. No opowiadaj. Masz coś czarnego w zębach. Czy to ząb zepsuty? Dobrze. Ząb zepsuty, tak myślałem. Próchnicę masz. Dobra, mówisz coś mądrego? Ja ty mądrego. Nie. Dawaj to. Tak w ogóle Dżakarta już niedługo nie będzie stolicą. Władze podjęły taką decyzję, żeby przenieść stolicę do nowo powstałego miasta, które powstanie na wyspie Borneo. Borneo wam się może kojarzyć z czym, Paweł? Nosaczami. Z nosaczami, tak zwanymi. Byłem, ja akurat nie, w sumie to też jest część Borneo. Jak byłem w tym, jak ten kraj się nazywa? Taki malutki kraj, Brunei, no, w królestwie Brunei. No tam widziałem właśnie, jak się działy takie nosacze na drzewo. To było dość ciekawe. No i właśnie przenoszą na Borneo, no bo tutaj ten teren jest, można powiedzieć, że niebezpieczny, ponieważ jest pomokły. W ogóle tutaj rozbudowywanie tego miasta cały czas grozi katastrofą, że mogę tak powiedzieć. Tutaj ten teren cały czas się zapada. Nie chcę krakać, bo może się to stać za 1000 lat, ale może się coś stać. Się może pozawalać. Przerwa na kokoska. Jedziemy na rooftop. Tutaj na tym targu w Indonezji to jak na targach w Tajlandii, takie co na festynach robią. Wszystkiego wszędzie pełno, a nie ma nic. Nic, co by się mogło przydać. Ty, no takiego tego jeszcze nie widziałem. Pato. Wesołe miasteczka to są takie na krawędzi, można powiedzieć. Karoca z księciem, ale książę umarł. Usnął, nie umarł. Usnął. Przyjechaliśmy zobaczyć sobie znowu. Jest tak piękny widok. Kocham duże miasta. Oczywiście nie każde, bo Dhaka też jest duża w Bangladeszu. New Delhi też jest duże, ale kocham takie jak te. No, już się robi coraz lepiej. Ale to jest świetne miejsce. Patrzcie typa. Przerwa na siłownię z Pawłem Pudzianowskim. Pudzianowskim chciałem powiedzieć. I ruszamy właśnie na miasto. Dostaliśmy fajne polecajki. Także pozdrawiamy Dawidka i Kalistę. Przyjechaliśmy teraz na drugą chińską dzielnicę, ale taką bogatą chińską dzielnicę. Nazywa się Pantioran Chinatown Peak. Pokażę wam może. Paweł jeszcze nie dojechał. No i się z tym, zaraz wam pokażę normalnie jak wygląda, bo powiem wam, że po drodze już wiele rzeczy tutaj zrobiło na mnie wrażenie, jak tylko wjechaliśmy na wyspę. Od razu widać, jak mocno Chińczycy tu inwestują pieniądze.
Paweł rozmawiał z kierowcą Graba. Kierowca powiedział, panie, to jest tak droga dzielnica, 80% Chińczycy. No, to widać od razu, że to jest tak doinwestowane wszystko. I porządek jeszcze do tego. I to naprawdę bardzo duży. Czyściutko, wszędzie było ładnie. Tylko jechaliśmy tutaj przez pół miasta. Z godzinę czasu to jechaliśmy. I wszystko zamknięte. Mamy makaronik z wołowinką, zupę z montanami i tu mieliśmy pyszne pierożki, no były cudowne po prostu, takie dobre. No i Paweł, zmiana planów, co? Anulowali nam 2 loty na wulkan, przez to, że parę dni temu tam wybuchnął jeden wulkan i samoloty nie latają. Nic się nie dzieje przez przypadek. Nic się nie dzieje przez przypadek, lecimy na Bali i na Bali będziemy świętować 1 000 000. No i przyjechaliśmy pod największy klub, jaki tutaj jest, The Hedge Club. Podobno jest wypas. No tylko tyle, że dzisiaj jest środa. To jako cokolwiek się tam będzie działo w środku, to i tak będzie fajnie. No i nas nie puścili. Ale nie dlatego, że coś z Pawłem nie tak, bo to by było normalne, że z nim nas mogą nie wpuścić za jego twarz. Ale niestety trzeba mieć długie spodnie. A my ich nie mamy. Mamy tylko krótkie, no bo nie byliśmy przygotowani, żeby brać w ogóle ze sobą długie spodnie w trasę. No nic, wracamy do domu. Pytamy się ochroniarza, gdzie tu możemy iść sobie na piwo chociaż? Bo jak już wyszliśmy do auto, chcemy gdzieś iść. Mówi, nie, tu nie ma, wszystko zamknięte. Przychodzimy za róg. Beer hall. No i co, Paweł? Mordownia nam została i tyle. Piotrek, bo stąd to się tak wychodzi do lokali. Myślałem, że Tokio jest najliczniejszym miastem świata, 37 milionów, a się okazało, że w najnowszych danych pokazuje, że to Dżakarta jest teraz numerem 1 na świecie. 42 miliony ludzi. Więcej niż w Polsce. Czujecie to? W jednym mieście. Na drugim miejscu ulubione miasto Pawła, w którym byliśmy niedawno, Dhaka. 37 milionów. A na internecie czytałem jeszcze niedawno było 25. To pomyślcie, jak to miasto się rozwija. A nie rozwija. Się nie rozwija, tak się tylko ludzie mnożą. Ludzie się mnożą, rozrasta, nie rozwija. No, nie rozwija się w ogóle. No co? Ja nie wiem, jak mi to przeszło w ogóle przez gardło. Pomyliłeś to z czymś wszystkim. Nie, to nie wiem, chyba o tym Tokio dalej czytałem. No. 42 miliony w mieście Dżakarta, to jest aż ciężko w to uwierzyć. No. Dobra, idziemy do domu. A wiecie co jest najlepsze? Że jutro będzie 1 000 000 o tej godzinie. O, może być. Będzie, a nie może być. Będzie. Będzie! Siemanko, siemanko. Elo. My tak, rano się budzimy. Okazało się, że nam przenieśli lot. Podkreślam, 2 wcześniejsze anulowali. Na co się dowiedzieliśmy, że anulowali. Jakbyśmy No. spali, to jesteśmy w ciężkiej... No to byśmy byli na lotnisku i czekali na lot, którego nie ma. Albo byśmy polecieli w ogóle pieszo, a na drugi dopiero byśmy się dowiedzieli, że go nie ma, bo ten drugi został anulowany, bo 2 lotami mieliśmy lecieć. 4 dni temu wybuchnął wulkan, czy 5, także dlatego pewnie są anulowane loty w tamte miejsca, ze względów bezpieczeństwa. Jedziemy teraz na lotnisko, które my o 9 mieliśmy lecieć, przynieśli nam na 12:20 lot. Lecimy na Bali. Jak oglądacie ten odcinek, prawdopodobnie na kanale Podróże Wojownika jest już 1 000 000 subskrypcji. Dzięki komu? Gdyby to zależało od Ciebie, to byś dalej miał... A pewnie by się zmniejszały, tak? Było tak, 999 998 766. Nie, naprawdę bardzo Wam chcę podziękować. Oczywiście później nagram coś więcej, bo zobaczycie, my teraz jedziemy na Bali. Na Bali odpalimy live. Na live będzie oficjalne odliczanie, będą się te cyferki zmieniały. Fajerwerki, szampany. Także na wszystko jeszcze przyjdzie czas, moi kochani. Tylko po prostu ja wiem, że ten odcinek będzie opublikowany już pewnie po tym. No, a na Bali w sumie się fajnie będzie na pewno świętowało. Nie ma co. Nie będzie padał deszcz. Nie będzie padał deszcz, bo właśnie zapowiadają, że ma padać. Ale mam nadzieję, że tam pokazuje tak na pocket, że cały rok deszcz, a tak naprawdę wiadomo, że jest inaczej. Ciekawe lotnisko, bardzo ciekawe.
Szampan kupiony, whisky kupione. Idziemy brać skuterek i jedziemy do hotelu. Szczęście pogoda dopisuje. Bali, Island of Paradise. No i przyjechaliśmy do hotelu. Pawła jeszcze nie ma, ja przyjechałem. Albo jest, a ja nie wiem nawet. Nie wiem, zaraz się okaże. Welcome to your second home here. I will put one key here for the electric. Yeah. Okay, thank you. This is smart TV? Correct. Smart TV. Okay. Jacuzzi na balkonie. You have the jacuzzi outside and you have the on pool in the room. Własny basenik. Zaraz odpalamy live. My wszystko ustawiamy. I teraz taka okazja zobaczyć Pawła w basenie. Bo z okazji miliona wszedł, ja nawet do swojego w domu nie wchodzi. No, tam u kogoś jest inaczej. Tak. Nie no, ale to całkiem fajnie, ale tu będzie ładny zachodzik zaraz. No fajnie, fajnie. Dobra, weź mnie nie kameruj. Jeszcze 210. Licznik cały czas się zmienia. Ale jestem szczęśliwy. 7 lat prawie. 7 lat. 150 krajów. Szok. Jeszcze 30, nie 28, jeszcze 28 i otwieramy szampana. I będzie 1 000 000, jest 26. Te! 27, wracaj tu z powrotem. 28. Też koniec z tymi żartami głupimi. Przeciągacie nas czy co? Spokojnie, zostaniemy jeszcze dłużej na tym live'ie. Tylko będziemy mogli szampana pić, bo dalej go nie możemy otworzyć. Jeszcze! Dawaj! Yes! Dziękuję bardzo! Mamy 1 000 000 subskrypcji! Ty, a teraz jak poszło nagle 1 027 000, kurwa. Dzięki wielkie, że jesteście na tym kanale ze mną. To jeszcze nie koniec szalonych podróży, będzie ich dużo więcej. Dziękuję bardzo. Bardzo mi miło. Pan jak teraz nagle idzie? Pa to. Ale w Jest. sekund, pa jak zadupia teraz. Dziękuję. O, ale się rozpędziło. Dziękuję bardzo. Paweł, trzymaj. Ja ogólnie nie pijam alkoholu, ale to jest nie dobra pije, ale okazja. się nie? napiję. Łyczka, małego łyczka, tylko zamoczę usta. Dziękuję bardzo. Ty, jak idzie to jak burza. Pa, nagle już 1 100 000 ponad. Wow. Ale mi, jak się cieszę. 1 000 000 subskrypcji na kanale podróżniczym. Bardzo, bardzo dziękuję. Wasze zdrowie. Milion subskrypcji. Wow. Ale jestem szczęśliwy. Na co mnie wyobrażacie? Takie spełnienie takiego marzenia mojego. 7 lat na to pracowałem. Muzyczka na żywo przy kolacji. Zamówiłem Piotrkowi orkiestrę na 1 000 000. Nie orkiestr, tylko zespół. Orkiestra wejdzie. To normalnie jest jeszcze taki ładny, duży basen. Akurat go remontują, no i na dole plaża. No i dobra, moi drodzy, No i życie po milionie, no. Nie wiem, gdzie mam pieniądze, ale tak. Idziemy na imprezę, Piotrek rozmienił już na drobne, bardzo drobne. Ty. Będzie tak, że tak będzie. W kieszeni mam 3,5 miliona. Nie mogę powiedzieć tego wszystkiego słowa. Nie, serio. Mam 3,5 miliona w kieszeni. Rupi. Indonezyjskich. Milionerem przyjeżdża nie bywa. Tylko, czyli mam 700 zł. Piotrek, mówmy 3,5 miliona. Mówię 3,5 miliona, to zawsze lepiej brzmi, co nie? Idziemy rozdupcyć wszystko dzisiaj. Kto tam... Kto tam będzie patrzył? Milion to milion, nie? A 3,5 też lepiej.
No, idziemy na miasto. Niestety klub, do którego planowaliśmy iść, jest dzisiaj zamknięty. To jest bardzo niestety, bo to jest najlepszy Bardzo klub w niestety, no to jest najlepszy klub w Azji. Także ja tam pójdę jutro, ale niestety już bez Pawła. Ale nogę złapał. O masz, ty, Gnoju. karma. Ale mnie dosięgła szybko. Przeproś mnie teraz i może A. ci wykręcę nogę z powrotem. No, także w kolejnym odcinku to zobaczycie. A dzisiaj idziemy gdzieś po mieście połazić, idziemy też do jakiegoś innego klubu. To jest Bali. Tu się zawsze coś dzieje. To jest jak na Phuket. Bali jest w tej części świata myślę, że najbardziej popularną wyspą taką. Zdecydowanie. Także zobaczymy, co się będzie działo. Na śniadanku piękny widok mamy. Fale jak to na Bali do surfowania akurat surfują. Znaczy czekajcie, surfowali przed chwilą. Nie wiem gdzie teraz są surferzy, ale fale są mocne tutaj. Zaraz pójdziemy zejść tam na dół. Zobaczyć co tam jest. No i siemanko. Życie po milionie. Życie po milionie, wiecie jak jest. Złote t-shirty, zegarki na rękach. Dany w domu. Koszula nowa. Za 4 dychy czy ja? 8. No i widzicie jak się żyje. Szkoła. No. Nie, czekaj. 8, nie, ile kosztowała? 400 tysięcy. 400 tysięcy? Tak. 400 tysięcy, koszula, co nie? No. Dobra, idziemy zobaczyć. Co tu się dzieje. Powiem wam szczerze. Dobra? Nie. Powiem wam szczerze, że chyba pierwszy raz zgłoszę na bookingu hotel, że po prostu jest oszustwem. Znaczy nie oszustwem, tylko że to co jest na bookingu w ogóle się nie przekłada na to, za co płacicie. To jeszcze tyle. Po pierwsze, główny basen nie działa. Remont od rana jest. Tłuczą się i tak dalej. I absolutnie to nie jest warte tych pieniędzy, tego co od nas wzięli. Jeszcze nam dali gdzieś pokój jakiś zamiast ładny, to gdzieś z boku w ogóle. Nie, bo tak się bukuje z bookingu, dają ci najgorsze ceny. No ale chyba naprawdę tak, no. Ale nie no, sam to jeszcze, że dali gdzieś z boku pokój, to jeszcze jest tam starać to. Ale to, że w ogóle nie działa główny basen, że jest, cały hotel jest prawie w remoncie. No to, sorry, i nigdzie to nie jest na bookingu zaznaczone. Nie był totalnie tego warty. No jest Jak my tu zejdziemy? tam. Są schody przecież. Czy tu? Nie, tu do pokoju się idzie. O, no pięknie. O, ile surferów to. Główny basen, który miał być taki piękny tutaj. W którym Paweł się chciał kąpać. Dobra, żegnamy się z Pawłem. Paweł kończy podróż. Tak. Dajcie znać w Ja już swoją komentarzu. robotę zrobiłem, milion jest, można Tak wracać jest. do domu. Tak jest. Dobra, ja lecę dalej, ja tu zostaję jeszcze tydzień, Paweł wraca na Phuket i za tydzień się widzimy na Phuket. Całą ekipą imprezujemy. Wiem, że teraz odejdzie trochę followersów, bo ja odchodzę, ale milion już był, także teraz się odchodźcie. No i popołudnie El Cabron, Bali. Umówione z jedną z moich wspólniczek nowych. Fajnie to rozkręcają. Patrzcie co tu jest w toalecie. Ale imprezka świetna. No mega po prostu.
Normalnie tak ciężko się z łóżka podnieść. Muszę gdzieś wyjść jeszcze. Ale powiem wam, że jak utknąłem w łóżku, od godziny się nie mogę ruszyć. Moi drodzy, Black Friday, znaczy wy to oglądacie w sobotę pewnie. Książka Moja ucieczka. I pewnie parę osób liczyło, że będzie jakaś promocja na Black Friday, ale ja wiem, że ta książka jest tak dobra i jest warta każdej złotówki, także promocji nie będzie i bardzo serdecznie polecam wam kupić. Zachęcam do tego, bo nakład powoli się już kończy, a później już nie będzie możliwości kupić w papierowej wersji, będzie tylko e-book. Także jeśli ktoś chce jeszcze mieć taką książkę u siebie na półce, bardzo serdecznie polecam. 6 rano. Piotr już spakowany, rusza podróżnik. Ja ruszam na Nusa Penida. Ale drzwi się zmieścić nie da. Piękne miejsce, z którego będzie oczywiście osobny odcinek. Najpierw muszę dojechać do portu około godzinki, później płynąć tam kawałek, zostaję tam cały dzień, biorę skuter i po południu wracam. Taki jest plan. Mam nadzieję, że będzie dobra pogoda. I na razie jest ok, ale tam już średnio. Dobra, nic. Trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję i zapraszam Was na kolejny odcinek. Trzymajcie się.